Ten odcinek zaczynamy od noclegu na dzikim parkingu z widokiem, który trudno opisać. Jezioro, cisza i góry tuż za szybą. Potem ruszamy na jedno z najbardziej znanych miejsc w Pieninach, zamek w Czorsztynie. Ale to dopiero początek. Większość osób kończy wycieczkę na zamkowych murach, nie mając pojęcia, że tuż obok znajduje się hala Majerz. Łatwo dostępna polana z jedną z najpiękniejszych panoram w Polsce. W tym vlogu pokażemy Wam, jak tam dojść, gdzie zatrzymać się kamperem, co warto zobaczyć po drodze i jak spędzić dzień w naturze bez tłoku. Szybki wypad, piękne miejsca i sprawdzone wskazówki. Zaczynamy! Witajcie kochani w nowym odcinku. Miejscówka w Sztowce, Królik, czy jakoś tak się to nazywa. Wygląda w ten sposób. Tu jest jakiś hotel budowany naprzeciwko i tutaj składują jeszcze materiał na budowę tego hotelu. Można tutaj stać, tam jeszcze dwa kampery stoją, dlatego też tutaj będę kręcił tylko z tej strony, nie będę Wam pokazywał z tamtej strony. Cisza, spokój, fajnie, no ale przede wszystkim widoczek na Tatry, no całe pasmo Tatry tutaj. To akurat teraz nie widać, bo jest za chmurami, ale bardzo piękne miejsce. Żeby pozwiedzać sobie, przyjechać się tutaj przespać, zjeść sobie kolację w pięknym krajobrazie z perspektywą na Tatry, to jak najbardziej. Nic, jedziemy dalej, dzisiaj Czorsztyn, będzie zamek w Czorsztynie, zwiedzimy Czorsztyn. I zaparkowaliśmy tutaj pod zamkiem. Pierwsza godzina za darmo, pierwsze 1,5 godziny mamy za darmo parkingu. Później każda kolejna dyszkę. Idziemy szybko zobaczyć zamek w Czorsztynie. A potem mamy krótki szlak. Zaraz za parkingiem witają nas tablice informacyjne. Pieński Park Narodowy. Proszę, informacja, zamek Czorsztyn 5 minut. Idziemy teraz kupić bilet. Po zakupie biletów w kasie zaraz przy parkingu, takim asfaltem schodzimy na dół, to stromo na dół to schodzi. Bileciki dla dorosłych dyszka, ulgowe 5 zł, także dużo taniej jak w Niedzicy. No ale też obiekt jest, to jest ruina w Niedzicy, raczej jest to tak zachowane, nie jest to ruina. Tak. No i to ścieżka prowadzi, tutaj taka alejka na dół przez cały czas. Pani od parkingu jakieś 300 metrów, może 400, zamek Czorsztyn w lewo, 1 minuta, w prawo do przystani statków, gondoli. Bardzo przyjemnie, bardzo króciutki spacerek od parkingu. Idziemy zobaczyć, co tu Kazik wybudował. Zamek w Czorsztynie. Dziś tylko ruiny, ale kiedyś jedno z najważniejszych miejsc na południowej granicy Królestwa Polskiego. Pierwsze wzmianki o tutejszym grodzie pojawiają się już w XIII wieku, a rozkwit przypada na czasy Kazimierza Wielkiego. To właśnie on rozbudował warownię, która miała strzec handlowych szlaków i pilnować granicy z Węgrami. Przez wieki zamek pełnił funkcję siedziby starostów. Gościli tu królowie: Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, królowa Jadwiga, a nawet Władysław Jagiełło. Ale nie była to tylko królewska rezydencja. To stąd zarządzano całą okolicą. Zbierano cło i organizowano wyprawy w teren. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii zamku był czerwiec 1651 roku. To wtedy, podczas buntu chłopskiego, twierdzę opanowali zbuntowani chłopi pod wodzą Kostki Napierskiego. Sukces był krótki. Po 3 dniach zamek został odbity, a sam przywódca stracony w wyjątkowo brutalny sposób. Pod koniec XVIII wieku zamek został opuszczony. W 1795 roku uderzył w niego piorun i wybuchł pożar, który ostatecznie zakończył jego historię jako zamieszkanego obiektu. Dziś jego mury to nie tylko pamiątka po dawnej potędze, to również świetny punkt widokowy. I właśnie teraz, spójrzcie sami. W miejscu takim jak to, samotne ruiny na skale, trudno o brak legend, a tych w Czorsztynie nie brakuje.
Jedna z nich opowiada o 2 pasterzach, którzy usłyszeli o ukrytym pod zamkiem skarbie. Zeszli nocą do lochów z gromnicą i poświęconą kredą. I rzeczywiście, znaleźli skrzynie pełne złota, ale gdy światło zgasło, na chwilę wszystko zniknęło, a wyjście zamknęło się za nimi. Gdy w końcu wydostali się na powierzchnię, okazało się, że minęło 100 lat. Ich świat przestał istnieć. Inna opowieść mówi o skarbie ukrytym przez rycerza Piotra Wydżgę. Podobno odkrył on żyły złota w tutejszych lasach i po zamordowaniu robotników zakopał wszystko w tunelach pod zamkiem. Od tego czasu duchy pilnują skarbu, a co jakiś czas widać tajemnicze światła między skałami Czorsztyna. Są też legendy o tunelach łączących Czorsztyn z Niedzicą, o duchach strzegących ruin i o zatopionym mieście, którego dzwony słychać ponoć o zmroku spod tafli jeziora. Czy to tylko opowieści? A może coś więcej? Tego nie wiemy. Ale jeśli będziecie tu o zmroku, przy dobrym wietrze i odrobinie ciszy, może usłyszycie coś więcej niż tylko szum wody i trzepot skrzydeł. Kochani, zamek w Czorsztynie, bardzo fajna forseta, ruiny bardzo fajnie zachowane. Warto tutaj przyjechać, zwiedzanie tego wszystkiego od momentu wejścia i przekroczenia bramy zamku, to myślę, że to jest jakieś pół godziny, 40 minut. Parking jest 1,5 godziny darmowy, tak więc warto skorzystać z tego. Kochani, kończymy wizytę w Czorsztynie, na zamku w zasadzie w Czorsztynie. Moim zdaniem, już żeśmy to sprawdzili kiedyś i to samo się wczoraj powtórzyło w Niedzicy. Najlepiej takie obiekty przyjechać zwiedzić z samego rana, czyli zaraz po otwarciu, albo przyjechać koło godziny 14-15, jak już grupy młodzieżowe i inni turyści zejdą, bo wtedy są jeszcze ludzie, ale robi się luz. Kochani, jesteśmy w Czorsztynie, tylko wchodzimy na Majerz 682 metra. Będziemy przechodzić za chwilę przez wejście Parku Pienińskiego. I tutaj taka ciekawostka, Narodowy Park Przyrody w Pieninach jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce i został założony w okresie międzywojennym już. Czorsztyn, malutka miejscowość, głównie znana z zamków w Czorsztynie. Życie turystyczne się tam właśnie kumuluje w tym miejscu, tam jakieś budy dla turystów, takie tego typu rzeczy. Poza tym kilka restauracji, typowo taka wioska, gdzie można przyjechać i sobie odpocząć. Tam jest. To nie widać za las. Rano 2 godziny. Zanim ruszycie na halę Majerz, warto na chwilę zatrzymać się przy niewielkim pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego w Czorsztynie. To dobre miejsce, żeby złapać kontekst przed wejściem na szlak. W środku czeka krótka, ale konkretna ekspozycja. Są mapy topograficzne, przekroje geologiczne i przykłady lokalnej flory i fauny. Dowiecie się, skąd biorą się charakterystyczne wapienne skały Pienin, jakie rośliny występują tylko tutaj i dlaczego wypas owiec pomaga chronić przyrodę. Jest też sporo ciekawostek o samym parku. Pieniński to najstarszy park narodowy w Polsce. Powstał w 1932 roku, ale próby jego ochrony zaczęły się jeszcze wcześniej. To nie jest wielkie muzeum, raczej punkt startowy z dawką wiedzy, która pozwala inaczej spojrzeć na otaczający krajobraz. Krótko, konkretnie i na temat. Idealnie na początek wędrówki. Taka ciekawostka, wejście do Parku Narodowego w Pieninach jest za darmo. Całkowicie. Całkowicie za darmo, są poszczególne elementy płatne, takie na przykład jak wejście na 3 Korony. Natomiast tutaj na Majerz jak idziemy i na tą polanę Majerz, to jest wszystko za gratis. Kilkanaście metrów w zasadzie od pawilonu Parku Narodowego dochodzimy do pajacówki. Tutaj pewnie sery jakieś można kupić. Proszę? Pewnie jakieś sery można kupić. Placówka to sery, tak. Oscypki, jak będziemy wracać, to chętnie. Piękny zapach. Pięknie. Dzień dobry.
Zaledwie kilka minut spacerem od pawilonu Pienińskiego Parku Narodowego w Czorsztynie znajduje się miejsce, które zaskakuje spokojem i przestrzenią. Hala Majerz. To rozległa, otwarta polana, położona na grzbiecie góry Majerz. Znajduje się tuż obok głównych atrakcji Czorsztyna, a mimo to wiele osób nawet nie wie, że istnieje. Większość turystów kieruje się od razu na zamek, a tymczasem Majerz oferuje jeden z najpiękniejszych widoków w całych Pieninach. Przy dobrej pogodzie zobaczycie stąd 3 korony, Zalew Czorsztyński, Tatry i Gorce. Szlak na polanę jest łagodny i dostępny niemal dla każdego. Wystarczy kilkanaście minut spokojnego podejścia. Latem pasą się tu owce, działa bacówka, można spróbować świeżego oscypka. Co ciekawe, ten wypas to nie tylko folklor, to część ochrony przyrody. Dzięki owcom polana nie zarasta lasem, a dziesiątki gatunków roślin mają tu swoje miejsce. Jeśli szukacie miejsca z klimatem, gdzie nie ma tłumów, a widok zapiera dech, Hala Majerz będzie dla Was naprawdę dobrym odkryciem. I nie pomylili, żeśmy się. Pieniny to jest, kochani, festiwal widoków, bo inaczej tego nazwać nie można. I zobaczcie sobie sami. Spisz, Zalew Czorsztyński i tu z tej strony Pieniny właściwe. Mam nadzieję, że kamera maksymalnie uchwyci to, co my widzimy. Piękno. Szlak bardzo krótki, przyjemny. 30 minut. Pierwszy taki nasz krótki szlak. A teraz zrobimy sobie pętelkę w koło Czorsztyna. Tak, kochanie, robimy pętelkę Pętelkę robimy. koło Czorsztyna. Spotkaliśmy tutaj pana, co roku przyjeżdża i nam doradził, żeby po prostu nie wracać się na parking, tylko sobie zrobić kółeczko, pęteleczkę. Bardzo fajnie, przyjemnie. Bardzo lekkie podejście, szlak jest w zasadzie taki, abyśmy po parku miejskim chodzili, a widoki są niesamowite. No, widoczki to Masa. No szok. proszę, no piękne, co tu mówić. I widowiskowy spacerek. Nie wracali, żeśmy się od razu drogą, w którą żeśmy wchodzili, tylko poszliśmy taką rundkę zrobić, tam ścieżką rowerową przy asfalcie, żeśmy szli może nie tak specjalnie przyjemnie, ale można trochę popatrzeć. Ładnie, przyjemnie przez cały Czorsztyn żeśmy przeszli jeszcze tutaj, żeby dojść na parking z powrotem. Polecam każdemu ten szlak. Widoki niesamowite tam z Majerza są. Naprawdę są przepiękne. Jedne z lepszych, jakie widzieliśmy ostatnim czasem. To 4,5 km, godzina 30. Bardzo Dokładnie, przyjemnie. 4,5 km, godzina 30. Polecamy, przyjemnie. Do miłego w następnym odcinku.